Teraz przechodzimy przez najsłynniejsze skrzyżowanie w Tokio. Shibuya Crossing zdobyte! To jest woda święta, tak? Tak. Czas na grubego. Tak gruby stoi, się nie rusza. Siedzi. Jeszcze pozdrowienia z Kamakury, gdzie znajduje się historyczny posąg Buddy. I na jego cześć pompujemy. Jesteśmy w pięknym miejscu. Ok, tutaj znajduje się główne wejście do Pałacu Cesarskiego. A już tutaj obok znajduje się najbogatsza część Tokio. Jedziemy metro! Let's start the celebration! Please welcome Mr. Marius, Mr. Wojtek. Wojtek. And it's our new friend Carla. Please welcome! We're gonna be lost in a second. Oh no! This is crazy. Yes, careful! Niesamowite. Po prostu niesamowite. Robi to wrażenie, nie? Czas trochę pograć. Ja chcę Mario.
Warto czasem wrócić do czasów dzieciństwa. Ja ciebie, Japonia. Robi wrażenie. Tutaj teraz jedziemy grać w takie na siódemkę. Mariusz, tutaj zapraszam, polecam. Słuchajcie, jesteśmy przy Tsukiji Market, gdzie dzisiaj o godzinie 6 rano zacznie się aukcja, jedna z największych na świecie aukcji świeżych ryb, między innymi kilkuset kilogramowych tuńczyków. No jesteśmy pod wrażeniem tego, co tutaj się dzieje. Jest godzina 1 w nocy, a plac nie śpi. Są dowozy świeżych ryb, wszyscy pracują ciężko, żeby na następny dzień było wszystko dopięte na ostatnie gudziki przygotowane. No naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj się dzieje. Zaraz będziemy zmierzali też do miejsca, w którym będziemy czekali na rejestrację, ponieważ około 5 rano zaczyna się aukcja, a od 3:30 trzeba czekać w rejestracji, w kolejce, żeby się w ogóle tam dostać. No, trzeba uważać, gdzie się chodzi, bo w każdej chwili można zostać potrąconym. Jeżdżą jak szaleni tutaj. Właśnie zapaliśmy stopa. Najwiecie. Jedziemy gdzie, Wojtku? Chyba na aukcję. Trochę wcześniej. Uprzejmy Japończyk wziął nas na przejażdżkę po magazynach i po halach produkcyjnych, gdzie składają wszystkie świeże ryby przed aukcjami na Tsukiji. Okej. Arigato. Arigato! Arigato! To startujemy. 2:15, panowie. Jedziemy. Czas na licytację, na małą rybkę i na małe co nieco. Taką, 300 kg. O, tutaj widzę, pierwsza grupa ma dzisiaj żółte koszulki lidera. Okej. Wszyscy zakładają. Jesteśmy w pierwszej grupie. Pierwsza grupa ma około 60 osób. Znaleźliśmy mapę marketu innego. No, generalnie jest tutaj napisane, że aukcja jakaś odbywa się kiedyś tam i jest jakiś domek, jakieś drzewko, o, jakiś namiocik, Jakiś laczek, zygzak i półksiężyc. ludzie normalnie urządzają sobie tutaj piknik. Zaczyna się aukcja?
Wracamy. Powiedz Mati, gdzie jesteśmy i co robimy? Witamy serdecznie. Jesteśmy przy wulkanie Fuji, a konkretnie nad jeziorem, którego nazwy nie pamiętam. Woda jest przezroczyście czysta. Dopiero dojechaliśmy po 2 godzinach spędzonych w najtańszym autobusie. Myjemy nogi, bo walą po prostu na kilometr. Zrobimy małego drinka i idziemy spać, bo jutro mamy przed sobą 500 km, żeby dojechać do Okayamy. Także jutro będzie intensywny dzień. Jutro zdamy relację z kąpieli w jeziorze i do przodu. Część druga, zawodnik numer 2. Wcale taka przyjemna woda nie jest. Kąpiel jutro w zasadzie jest wykluczona. Przynajmniej z mojej strony. Możecie sobie wyobrazić. Wszystko umyje, nawet nogi i szyję. Co, złapaliśmy stopa, panowie? Tak jest, jedziemy do Kyoto. Jedziemy do Kyoto z gościem o imieniu Tsuru. Gościem, który wygląda jakby występował w japońskich filmach karate. O, ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Już kiwa głową, że będzie ciężko, bo jedziemy tak. Z przodu jest miejsce dla jednej osoby, a z tyłu gościu wjedzie swój motor. I co? Jakoś się udało, panowie? Jakoś się udało. Jak ci siedzi, Mati? Bardzo dobrze, zapach metanolu unosi się prawie jak na żużlu. Cześć kochani, jesteśmy właśnie w okolicach lasu bambusowego, tutaj w Kyoto. I doszliśmy do miejsca, gdzie jest świątynia buddystyczna. O co chodzi z tymi kamieniami, tymi wieżyczkami z kamieni? Bierzecie jeden kamień i znajdujecie swoją wieżyczkę, aby jeszcze zwiększyć się podwyższyć. Chyba, że zbudować nową. Zbudować nową. Po prostu dajecie wyżej. Jest część. Proszę bardzo. W tym momencie wypowiadacie swoje marzenie. Pochwalisz się, jakie było twoje? Nie. Wojtek się troszkę wstydzi. Nie. No, marzenie, o którym wszyscy wiecie. Zwiedzić wszystkie kraje świata. Takie największe marzenie. Póki co idzie nam dobrze. Miejmy nadzieję, że w rok będzie ich coraz więcej. No, a teraz szybko tutaj akcję robimy i lecimy zobaczyć słynny las bambusowy. Hello!
dance, eu vou referenciar, eu vou dar to 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 dance, eu vou referenciar. Beat, yeah. Eu vou dar to dance, eu vou referenciar, eu vou dar to dance, eu vou referenciar, eu vou dar to dance, eu vou referenciar. Back in the spot. Eu vou dar to dance, eu vou referenciar, eu vou dar to dance, eu vou referenciar, eu vou dar to dance, eu vou referenciar, eu vou dar to dance. Właśnie złapaliśmy stopa kolejnego już zresztą i jedziemy dalej. Nasze bagaże zajmują z pewnością najwięcej miejsca, więc jest to problemem, żebyśmy podróżowali w trójkę. I właśnie jesteśmy w trakcie pisania wiadomości do naszych znajomych Japończyków, którzy nie rozmawiają w ogóle po angielsku. Poprzedni ludzie nas po prostu się podwieźli aż na wielką stację benzynową I pomogli nam złapać kolejnego stopa. Także niesamowici ludzie. Naprawdę jak już ktoś z Japonii nas weźmie na stopa, to naprawdę zrobi wszystko, żeby ci pomóc, żebyś dojechał do celu. Czyli warto nas brać. Tak jest. Rozmowa. Wojciech tutaj prowadzi program kulinarny, były nauczyciel Makłowicza. Wojtek należy do grupy Aventura. No, takie, no krótko to opisać, no złodzieje, zbójaki i tak dalej, ale Jeździmy po świecie. jeżdżą po świecie, wkurzają ludzi. I proszę Państwa, tutaj jest dron, bo oni nie mogą normalnie po prostu z dziewczyną pogadać na randkę, wynająć, tylko muszą szpiegować z dronem. Dolną głową ekipy, główką, ksywa Rodeo. Bardzo duże libido. Łapaliśmy stopa przy autostradzie w Japonii, bo jedziemy do Hiroshimy i słuchajcie, 4 służby przyjechały, żeby... Wszystko tylko dobrze się skończyło. Tak, żeby nas... Po japońsku napisaliśmy, im z polskiego na japoński przetłumaczyliśmy na Google Translate offline, żeby nas zabrali i chyba powiedzieli, że okej. No zobaczymy, prawdopodobnie pojedziemy z nimi na jakąś stację benzynową, o ile wykażą się dobrą inicjatywą. Słuchajcie, jedziemy z policją, która zwinęła nas z autostrady. Jesteśmy w Japonii, jechaliśmy w stronę Hiroshimy i na drodze szybkiego ruchu zostaliśmy złapani. Nie wiemy, gdzie jedziemy. Tak, mamy nadzieję, że jedziemy tylko i wyłącznie na stację benzynową. Jedziemy na sygnale, Seba jedzie pierwszy. Słuchajcie, eskorta niesamowita, jakby prezydent jechał. Czy będzie dobrze? Oby. Yes? No hitchhike. No hitchhike. No hitchhike on highway? Highway. Okay. So gas station? Dangerous. This road dangerous. Dangerous. Okay. Czyli prawdopodobnie jednak wezmą nas na stację benzynową. Ale momentalnie 4 samochody się zjechały, niesamowite, nie? Z każdej strony, słuchajcie, jakby obawa policyjna była. Seba jedzie samochodem z przodu, bo nic się nie zmieściliśmy. No ale powinno być wszystko w porządku. Wszystko dobrze. Coś gadali o deportacji, ale chyba jeszcze nie teraz. Chyba jeszcze będziemy mieli okazję trochę popodróżować. Jednak dojechaliśmy na posterunek. Właśnie jesteśmy na komisariacie. Pozdrawiamy serdecznie. Przywieźli nas w pięknych mundurach ze środka autostrady. Łapaliśmy stopa. Podobno nie można łapać stopa na autostradzie. I nie można nagrywać na komisariacie. Podobno. Podobno. Ale my nic nie rozumiemy. I sobie ponagrywamy. Pozdrawiamy serdecznie. Przekupimy trochę policjantów, czekając na hiszpańskiego tłumacza, z którym Wojtek będzie rozmawiał. Wojtku, proszę bardzo. Łapówka. Ale czy damy może tej fajnej dziewczynie? Nie, no daj im. Tak? Oni tutaj sprawują władzę. Okay, that's for you. This is our name. Aventura. Project. This is
South America. Jesteśmy Takie atrakcją komisariatu prawdopodobnie. Wszystko będzie dobrze. Stwierdzili, że zaplanują na naszą podróż. Watashi wa Usagi-jima. Usagi-jima means rabbit island. Rabbit Island. Usagi-jima. 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 Ikitai desu. Ikitai desu. Want to go. Ikitai desu. Ikitai desu. Okay. Watashi wa Usagi-jima. Usagi-jima ni Ikitai desu. ikitai desu. Okej. Jedziemy właśnie limuzyną policyjną. Taksówką. Zabrali nas najpierw z autostrady, powiedzieli, że nie możemy tam stać, a teraz gościu w białych rękawiczkach i bardzo sympatyczna kobieta pracująca, Japonka pracująca właśnie tutaj w obsłudze autostrady zabierają nas na wlotówkę, pewnie na stację benzynową albo parking. Także słuchajcie, niemożliwe nie istnieje. O. Słuchajcie, jesteśmy w Muzeum Wybuchu Bomby Atomowej podczas II wojny światowej w Hiroshimie. Dotarliśmy tutaj w końcu. Wybuch był 6 sierpnia 1945 roku. Możecie zobaczyć, jak to wyglądało. To jest zdjęcie wykonane prawie 2,5 km od centrum wybuchu. Siła rażenia była niesamowita. To jest całe miasto doszczętnie spalone. Mamy pokazany taki pokazowy korytarz, jak wyglądało. No, przypomina troszkę Warszawę z czasów II wojny światowej, to jest czasów powstania warszawskiego. Generalnie ponad 350 000 osób spoza samej Hiroshimy zostało zabitych. Ciała były doszczętnie spalone. Tutaj możemy zobaczyć, jak to wyglądało. Jest wzorowane ciało ludzkie, jak wyglądało po wybuchu bomby. Jest doszczętnie spalone. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawą prezentację zrobili tutaj po drugiej stronie. Mamy zobrazowaną siłę rażenia wybuchu bomby. Generalnie bomba była zdetonowana 600 metrów nad ziemią i jasność wybuchu była porównywalna do jasności małego słońca. Tu możemy pokazać, jak to wyglądało. To jest cały region panoramy wybuchu wojny. No i tak jak mówiłem, było to ponad 350 000 osób, oprócz całego personelu militarnego, wszystkich rezydentów i cywilów pracujących w mieście, więc siła rażenia ogromna. Ciekawostka, że bomba po wybuchu miała 7, to znaczy siła bomby, temperatura po wybuchu miała 7000 stopni Celsjusza, a radioaktywne promienie raziły na ponad 3,5 km. Jesteśmy w Hiroshimie, w parku. W miejscu, gdzie w niedalekiej odległości spadła bomba atomowa. To jest budynek, przy niego siedzę ratusz i tutaj na przejściu właśnie pokoju w 1964 roku, we wrześniu 20 września 1964 roku planowano on na 6 pokoju na całym świecie. Jak się w niego uderzy, tam to jest cały świat. O, to jest na cześć pokoju.
Piękne uderzenie, Sebastianie. Dankeschön, kocham, dankeschön. Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. O, Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz. O, Adam Mickiewicz. Okay. 1 point, 1 point. Next one. Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Okay, okay. Final round. 1-0. Final round. Stół z powyłamywanymi Powyłamywanymi nogami. 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 Stół Stół z powyłamywanymi powyłamywanymi nogami. nogami. Super. Stół Sto. z Z. powyłamywanymi Powyłamywanymi nogami. nogami. Please be careful. From the corner. Is it one down? Please be careful. Whoa. What is that? From the corner. Okay, one more time. Play the ball only one time per one person. Ah, okay. Do it for Mati. And from the corner. Is it one down? Please be careful. Dotarliśmy na wyspę Króliczą, Rabbit Island. Już co prawda jesteśmy po spędzonej nocy, dotarliśmy wczoraj w godzinach wieczornych. Noc była dość ciężka, najpierw ulewa, potem wiatry, huragany, więc trzeba było w nocy się przebudzić, odwracać namiot, no ale wszystko dobrze się skończyło. Sama wyspa generalnie, jak widzicie, dość bardzo urokliwa. Dzisiaj pogoda naprawdę bajka, coś wspaniałego. Błękitna woda, gdzieniegdzie nawet turkusowa, bardzo czysta. No ale nikt nie był na tyle odważny, żeby wskoczyć do wody, ponieważ mimo wszystko jest dość zimna. Panie, powiedz coś pan do kamery. Ludzie czekają. Dzień dobry. Jestem Królik Bugs. Chcemy się kąpać. Is it one down? Please be careful. What is that? From the corner. Is it one? To nie wakacje, tylko nasza podróż życia. Nie pierwsza, nie ostatnia, świat nas zachwyca. Jeszcze wiele do zdobycia, spełnić marzenia w gronie swych przyjaciół, tak do zatracenia. Nie ma rzeczy niemożliwych, wspólnie przetrwamy. Awentura część druga, znowu ruszamy. Ty jesteś ciekawy, co na tej drodze zaszło. Niesiemy w sobie światło, nie żaden banknot. Chcemy zobaczyć
te cuda natury, które dostępne były tylko z książek. Poznamy ludzi, ich różne kultury, ich osiągnięcia, budowę tamtych przodków. To co jest w środku nas tu przyciąga, nie telewizja, propaganda, świat nie wygląda tak. Trochę w to wiary, brat, by ciągle równi, z polską flagą, naszym orłem, na zawsze dumni.